Serdecznie zapraszam do odcinka 131 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 68. W poprzednim 130 odcinku opowiedziałem o procesie Jezusa i Jego śmierci na krzyżu. W tym odcinku opowiem o zmartwychwstaniu Mesjasza. Kiedy żydowscy arcykapłani i starsi skazali Jezusa i wydali go Piłatowi, Judasz opamiętał się i oddał 30 srebrników, które wziął za zdradę, mówiąc: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się. Potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: nie wolno kłaść ich do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Za 30 srebrników judaszowych Żydzi kupili pole garncarza, gdzie miano grzebać cudzoziemców, nazwane później polem krwi. Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz: wzięli 30 srebrników, zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela, i dali je za pole garncarza, jak mi Pan rozkazał. Po śmierci Mesjasza do Piłata przyszedł uczeń Jezusa, Józef z Arymatei, prosząc o wydanie jego ciała. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Arcykapłani i faryzeusze obawiali się, że przepowiednia Mesjasza o zmartwychwstaniu spełni się. Poszli więc do Piłata i oznajmili: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: po 3 dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do 3. dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat: macie straż, idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż. Kiedy upłynął szabat o świcie 1. dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał. Jak powiedział: chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych. I oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie, oto co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. Jezus zmartwychwstał, jak zapowiedział, a na sprawców zbrodni, arcykapłanów i faryzeuszy padł strach, że poniosą konsekwencje za swój czyn. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak: jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Tak więc arcykapłani, faryzeusze i uczeni w piśmie dopuścili się grzechu śmiertelnego przeciwko Bogu, zabijając Jego Syna, którego nazwali oszustem.
Zapłacili Judaszowi za zdradę, po której się powiesił, i przekupili żołnierzy, aby mówili nieprawdę. Zdrada, przekupstwo i pycha, którymi się Żydzi kierowali, zwyciężyły nad ich wiarą i bojaźnią Boga. Judasz już nie żył z powodu swojej zdrady, ale 11 pozostałych apostołów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. No cóż, Jezus wyraźnie przekazał pierwszym chrześcijanom, aby poszli i nauczali o Nim wszystkie narody, udzielając im chrztu. Jego słowa dotyczyły też Żydów, żeby odstąpili od szatana i stali się chrześcijanami. Jednakże arcykapłani, faryzeusze uczeni w piśmie, rabini, nauczający judaizmu talmudycznego i w końcu XVIII-wieczni Hasydzi, łączący elementy mistyczne kabalizmu z religijnością wyznawców judaizmu, wszyscy oni zaprzeczyli nauce Jezusa Chrystusa, skazując się na wieczne potępienie. Po śmierci Mesjasza nastąpiły masowe prześladowania chrześcijan przez wyznawców judaizmu. Pierwsi chrześcijanie byli Żydami, ale wkrótce na chrześcijaństwo przeszły inne narody. Masowe prześladowania chrześcijan trwały od momentu śmierci Jezusa przez kolejne 4 wieki i nienawiść ta została rozbudzona po raz kolejny w czasach współczesnych. Z 11 uczniów Jezusa tylko święty Jan Apostoł nie zginął śmiercią męczeńską, ale prawdopodobnie zmarł śmiercią naturalną w Efezie około roku 100 naszej ery. Święty Jan umarł śmiercią naturalną, gdyż jako jedyny z 12 apostołów widział, jak cierpi Jezus i nigdy się go nie wyparł. 10 pozostałych apostołów zginęło śmiercią męczeńską i o niektórych z nich opowiem w kolejnym odcinku. Morałem z tego odcinka jest niewątpliwie prawda, że zdrada nie popłaca i często kończy się tragicznie. Bądźmy więc wierni nauce Jezusa i nie zdradzajmy ani Jego, ani swoich przekonań zbyt pochopnie. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 131, w którym opowiedziałem o zmartwychwstaniu Jezusa i samobójczej śmierci Judasza Iskarioty. Serdecznie zapraszam do odcinka 132 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 69.